Dzień dobry wszystkim. Obraz może być trochę ziarnisty, bo uruchomiłem już tryb nocny, bo jest szarówka mocna, raz spowodowana tym chmurami plus czasem, bo mam 21:30, więc mam jakieś 20 minut, zanim się kompletnie ciemno zrobi. Ale chciałem pokazać miejscówkę, o której nie wiedziałem, znalazłem na mapie, no ale wydaje się być przefajna, żeby dzisiaj spędzić sobie noc, nawet przy ognisku, a rano pojechać na Łupawę, właściwie na Bukowinę i później Łupawę. Taki mam plan, czekam jeszcze na Doba, który przyjedzie i będzie razem ze mną płynął. Jeden samochód zostawimy sobie tu, drugim samochodem pojedziemy w górę rzeki, żeby zrobić tą Bukowinę i Łupawę. Jak to się odbędzie jutro, to zobaczymy. Jak na razie korzystam jeszcze z światła i rozbiję sobie namiocik, który będzie okazja przetestować, bo dzisiaj ma lać. W tym momencie pada, ale kropi, ale około północy ma być wielka burza. A little longer than a few minutes later. Jak na razie namiot trzyma. Early the next morning. Dzięki uprzejmości firmy Dobre Kominki dotarliśmy do Oskowa. Schodzimy na Bukowinę. Następnie Bukowiną spróbujemy spłynąć Łupawy i Łupawą dotrzemy do tego miejsca, gdzie nocowaliśmy wczoraj. I tam zostawiliśmy drugi samochód. Jeśli oczywiście się uda, bo jeśli połowa historii, które od kajakarzy słyszałem na temat Łupawy jest prawdziwa, to na drugim kilometrze powinniśmy się utopić, połamać kajaki, przebić pakrafty i umrzeć. Tak. Więc zobaczymy. Idziemy się przekonać, jak straszna jest ta Łupawa i Bukowina. Dobra, to jeszcze raz opowiedz. Tak wygląda profesjonalista, a tak wygląda weteran. Na razie idę sam, bo weteran zapomniał wiosła, więc muszę się cofnąć. Wygląda na razie przepięknie. Nie wiem, co tu złego oni opowiadają. Dzisiaj wypad bez żadnego trekkingu. Niestety pękła mi chyba kość w śródstopiu podczas treningu do Ironmana. Tak naprawdę to siedziałem i myślałem o tym, że fajnie, że treningi do Ironmana są opcjonalne i wtedy wstałem zbyt szybko z kanapy i źle stąpnąłem i coś mi mocno przeskoczyło w stopie, więc na razie nie mogę chodzić. Na ostatniej zwałkowej rzece, którą płynąłem bikerem, dopłynął PR500 i zostawałem w tyle i się mocno denerwowałem, więc tym razem też wziąłem PR500. Pomimo tego, że jest cieńszy, się chyba lepiej nadaje na taką rzekę. Na dzień dobry Bukowina wygląda jak na razie bardzo fajnie, wcale nie strasznie. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Jest godzina 9:20, czyli oczywiście godzinę za późno startujemy. Mamy dystans jakieś 18 km do zrobienia.
Jak na razie największym problemem jest niski stan wody, bo szorujemy tutaj co chwilę. Jak tak dalej pójdzie, to będzie trzeba wyprowadzić Packraft na spacer. 5 minutes later. Ta technika prowadzenia Packrafta na smyczy nazywa się walk the dog. Ruiny mostu kolejowego i tam będzie jakieś bystrze, bo już je słychać. Jak bardzo ufamy sobie i Packraftom. Bystrzy, bo jest płytko, czy bystrzy, bo jest szybko? To jest to, co ja lubię. No to... Może do kajakarstwa górskiego trochę zostało, ale płynie się fajnie. Tych zwałek porobiło. To jest to, czego się obawiałem, czyli płyniemy wolniej niż szacowałem i nie wiem, czy nam wystarczy czasu na wszystko. Inaczej, skończymy po prostu o wiele później niż planowałem. Faktycznie 11:00 i zaczęło bardzo mocno padać, tak jak było w planach. No i tak będzie padało z godziny. Długo nie nagrywałem nic, bo strasznie lało i do tego była co chwila zwałki były. I to takie naprawdę, że więcej było chyba łażenia po kłodach i pniach niż samego pływania. Dlatego musiałem schować kamerę, żeby nie wystawała, bo na pewno bym ją stracił. Tak. Tu już się zrobiło troszeczkę luźniej, ale nadal są co chwila zwałki małe. Tak, Bukowina, ta rzeka, to nie jest rzeka dla ludzi, którzy nie lubią wychodzić z Packrafta co chwilę, żeby go przenieść przez jakąś przeszkodę. Jak ktoś lubi zwałkowe rzeki, i to naprawdę takie zwałkowe, to polecam. To jest dość uciążliwa rzeka. Co? A, przepraszam. Dopływamy do Kozina, tu jest chyba elektrownia albo jakaś zapora, więc będziemy musieli tu przenieść sprzęt i za tym jest już lipa. Wchodzimy na... Jest to nieuczęszczana trasa, bo
Nie ma właściwie nawet wydeptanego przejścia wokół tego jazu. Jest zakaz przepływania przez niego. Kamery są pomontowane, więc nie będziemy się wygłupiać. Ten krótki w sumie kawałek Bukowiny zajął nam 3 godziny. Prawie dokładnie 3 godziny i 5 minut. 3 godziny przedzierania się przez mielizny i zwałki. Jeszcze tu kawałek trzeba do Łupawy dopłynąć, ale to już chyba będzie ok. Byliśmy na Łupawę jakiś czas temu. Nie wiem, z 10 minut sobie płyniemy tą Łupawą. No to bajecznie prosta się wydaje ta rzeka w porównaniu do tej Bukowiny. Tam to był dramat i zwałka na zwałce, i mielizny, i płcizny, i wystające kamloty. No a tutaj to się płynie. Ale mamy jeszcze z 10 km tą Łupawą. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Zaczynam podejrzewać, że ci ludzie, którzy straszyli Łupawą, to chyba nie straszyli tym fragmentem płynącym wśród pól, tylko tym fragmentem, do którego zmierzamy, który będzie w lesie płynął. Tak jak mówiłem wcześniej, no, ekstremalny odcinek, jeśli się to robi z piwem w ręku i 2 promilami we krwi. Tak. Wywrotki z muzyczką. Słońce! Jest słońce! Wszystko zgodnie z harmonogramem. Słońce miało wyjść między 13 a 13, a między 13 a 14, jest 13:30. Mamy słońce. Sama końcówka spływu i dopiero się zabawa zaczyna. Źle wybrałem odcinek.
Żegnamy się z wyprawą. Idziemy w stronę samochodu, który zostawiliśmy. Jeśli dotarliście do tego momentu, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na następnej rzece. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest już taki kawał od rzeki. Żałuję, że butów nie założę.